Czas znowu pokłonić się klasyce i odpłynąć w czasy, kiedy to Thrash niepodzielnie rządził sercami i umysłami. Na pewno jednym z takich albumów, który pozwolił dzierżyć palmę pierwszeństwa tej muzyce, jest album Annihilator Never Never Land. Annihilator to kanadyjska grupa wykonująca thrash metal, powstała w 1984 roku w Ottawie przez gitarzystę Jeffa Watersa. Zaprosił on do współpracy wokalistę Johna Batesa, basistę Dave'a Davisa oraz perkusistę Paula Maylika. Mimo częstych zmian składu zespół zachował swój rozpoznawalny styl opierający się o wirtuozerską grę Jeffa na gitarze, który do tej pory pozostał jedynym oryginalnym członkiem zespołu. Między 1986 a 1988 nagrywają 3 dema, zaś w 1989 nagrywają 4-utworową epkę, która nigdy nie zostaje wydana, jednak te utwory zostają wykorzystane na drugim długograju zespołu. W rzeczonym 1989 debiutują płytą Alice in Hell, ja zaś opiszę następnego długograja, czyli płytę pod tytułem Never Never Land, wydaną w 1990 przez Roadrunner Records. Na krążku poza Jeffem swojej umiejętności zaprezentowali także Dave Davis, tym razem na gitarach, Coburn Farr na wokalach, Ray Hartman na perkusji, zaś bas obsłużył Wayne Darley. Never Never Land to w moim odczuciu opus magnum zespołu. Album wybitny i niesamowicie słuchalny. To perła w koronie światowego thrashu. Może właśnie dlatego, że to idealne połączenie speed i thrash metalu. To album wielowątkowy, ciekawy, na którym pojawia się wiele zmian temp, akustyczne przerywniki, melodyjne solówki oraz gruwujące riffy, a wszystko połączone dzikością smagającego bicza. W stosunku do debiutu muzyka zyskała na jakości, stała się bardziej wyrafinowana z czystą produkcją, gdzie każdy instrument jest dobrze słyszalny. Zaś zmiana wokalisty z Randy'ego Rampage'a na Coburna Farra sprawiła, że całość nabrała heavy metalowego sznytu. Jego głos jest czystszy, bardziej śpiewny, czasem złowieszczy. Ciekawostka jest taka, że później został prezesem firmy produkującej tworzywa sztuczne. I to jedyny album Annihilatora, a po naszemu Anihilatora, na którym go usłyszycie. Riffy Jeffa i Dave'a są potężne, niesamowicie zapadające w pamięć, a jest ich całe mnóstwo, nie wspominając o olśniewających, spektakularnych, bardzo melodyjnych solówkach. Album wykorzystuje uderzenia perkusji do napędzania riffów, jednocześnie rozwija brzmienie w stronę technicznego metalu, zaś intensywniejsze fragmenty przywodzą na myśl późniejsze lata 80., na przykład Slayera czy Testament. Pojawiają się również bardziej nowoczesne, grubujące rytmy, co przed erą Vulgar Display of Power było rzadkością i oznaką rozwoju. Never Never Land zawiera również pierwszą udaną próbę wejścia kapeli w balladowe rejony pod postacią kawałka tytułowego, gdzie muza sobie płynie miłym dla ucha flow. Teksty na płycie są mniej ukierunkowane niż na debiucie. Owszem, pojawiają się mroczne tematy jak w Sixties and Sevens czy Fantasmagoria, ale również środowiskowe jak w Stonewall, czy humorystyczne o makaronie z serem w Kraft Dinner. To wszystko powoduje, że czujemy radość z grania i komponowania bez apokaliptycznego zadęcia. Pamiętajmy, że w dobrym thrashu wszystko sprowadza się do potężnych riffów. Tutaj zespół wywiązał się z zadania w 100%, do tego stopnia, że współcześni thrashowcy mogliby się uczyć z krążka galopujących przebiegów gitarowych. Bazując na fundamencie wypracowanym na Alice in Hell, kapela rozwinęła się kompozycyjnie, brzmieniowo i technicznie. Gitary są czystsze, perkusja bardziej czytelna, zaś wokalista zaśpiewał idealnie, implikując wpływy klasyczne hard rocka i heavy metalu. A co najważniejsze, żaden z dwóch albumów Annihilator nie brzmi tak samo. I żeby wyrobić sobie na ich temat zdanie, trzeba ich po prostu wysłuchać. Moim zdaniem jednak Never Never Land jest ich najlepszą płytą. Zresztą sam Jeff uważa, że to jego najwybitniejsze dzieło i trudno się z nim nie zgodzić. To posłuchajmy teraz fragmentów tego klasycznego thrashowego krążka. Album rozpoczyna kawałek The Fun Place. Słyszymy świetnie sprzęgające gitary, do których dołącza zapadająca w pamięć melodia, a następnie niesamowity wokal Coburna z manierą heavy. To pełen energetycznego riffowania numer. Jedno jest pewne, na pewno przy nim nie usiedzisz. Kawałek opowiada o mężczyźnie, który opłakuje swój pobyt w zakładzie psychiatrycznym z powodu popełnionych zbrodni i dręczących go wyrzutów sumienia. Sixties and Sevens rozpoczyna gitara akustyczna poprzecinana elektrycznymi riffami. Następnie całość przeradza się w mroczne łojenie, do których dołącza ostry wokal. To klasyczny speed metal. Przejścia są płynne i naturalne z dobrze wyeksponowanym basem oraz świetnym solo. Bohater utworu zmaga się z brakiem sensu życia oraz motywacji, które to mogą doprowadzić go na dno albo być przezwyciężone dzięki determinacji oraz pewności siebie.
Woven webs of intricacy, a life from nothing new. No one here to understand, pressure's crushing you. Imperial rozpoczyna progresywna czołówka poprzecinana zatrzymywanymi riffami. Następnie całość rusza z kopyta, choć w środku również mamy psychodeliczne wyciszenie. Tysiące riffów atakują nasze bębenki uszne w iście thrashowym szaleństwie. Tekst przedstawia wizję zagłady świata spowodowanej władzą, wojnami oraz chciwością. Moment opamiętania nadejdzie, ale wtedy będzie już za późno. Centuries of war and waste have done so much to blow. Mother Earth begins to rot. Humanity on death row. Album zamyka tłusto-thrashowy I Am In Command z buczącym basem pod tłustymi riffami oraz ostrym wokalem Coburna. To piękna jazda w starym, tak lubianym przeze mnie stylu z dźwięczącymi sobie miło solóweczkami. Utwór jest buntem przeciwko religijnej władzy i instytucjonalnej kontroli. Odrzucając dogmaty, uzyskujemy wolność i niezależność. I am in command. I am in command. I stand in command. Czas przyjrzeć się okładce i wkładce. Moje wydanie jest pierwszym tłoczeniem z Roadrunnera z 1990 roku. Okładka nawiązuje do utworu tytułowego, a tym samym przedstawia podobno prawdziwą historię o dziewczynce, która została zamknięta w swoim pokoju przez swoją babcię na pół dekady za to, że spojrzała się na chłopaka w sklepie spożywczym. Kobieta w ten sposób chciała uchronić dziewczynkę przed pokusami. Cały obraz to alegoria świata wykreowanego przez dziewczynkę, która psychicznie umiera, a jej duch unosi się nad krajobrazem. Rzeczywistość okazała się jednak nie taka katastrofalna, ponieważ policja wdarła się do domu, ratując dziewczynkę, która poddana leczeniu powoli wyszła z traumy. Twórcą okładki tej płyty, jak i debiutu był artysta Len Rooney, który również zaprojektował logotyp zespołu widniejący na górze po lewej, po prawej zaś widzimy tytuł albumu. Wkładka jest rozkładanym czterostronnicowym panelem. Po stronie kolorowej umieszczono foto Jeffa, dalej widzimy krótki opis, o czym traktują poszczególne utwory, co jest, uważam, świetnym zabiegiem. Na kolejnej stronie widzimy fotę zespołu wraz z nazwiskami i obsługiwanym instrumentarium. Poniżej logo zespołu oraz info, gdzie i kiedy album nagrano, wymieniono producentów, grafików, fotografa i tym podobne. Dalej okładka. Na odwrotnej stronie monochromatycznej podano teksty utworów, a na ostatniej stronie widzimy adresy korespondencyjne do zespołu, managementu, informacje techniczne, podziękowania oraz rysunek martwej dziewczynki. Na dole podziękowania dla Glena Robinsona za backing wokale. Na czarno-białej płycie CD na tle okładki umieszczono logo zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów, wymieniono producentów i inżynierów dźwięku, a na dole logo Roadrunner. Na tyle pudełka widzimy fotę kapeli ten samą co we wkładce, nad nią nazwę zespołu, niżej tytuły utworów wraz z czasami trwania, informacje o albumie oraz logo Roadrunner. Never Never Land to album pełen energii, fantastycznego riffowania, różnorodnych melodii i ekspresji. Tu nie znajdziesz zamuły. Ten krążek zabije cię swoją złożonością, ale jednocześnie przystępnością oraz chwytliwością. To speed thrashowa jazda na najwyższym poziomie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!